Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania na sierpień, tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie. Polecam też sprawdzić sobie czytania z ostatniego cyklu, który powrócił Wybierz kartę. Tutaj też je podlinkuję, ale również w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie można wyciągnąć taką większą wiedzę z obu czytań. Przejdźmy do czytania i zaczniemy od osób z podznaku Lwa, które mają urodziny, więc wszystkiego dobrego. Jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Tutaj jest jakieś bujanie w obłokach, ale też zamknięcie się, brak wiary w to, że jakieś marzenie czy cel uda Wam się spełnić. Tak mi się wydaje. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie? Słuchajcie, dziwne czytanie. Sporo kielichów się pojawiło, ale też 9 buław i karta kochanków. Jaka będzie dla Was rada? I czego raczej nie robić, czego unikać. Tutaj słuchajcie, też wydaje mi się, że to czytanie może dotyczyć sytuacji, w której pokazuje się osoba dawno niewidziana i dawno niesłyszana. Osoba, która być może nawet gdzieś Was trochę zraniła i wcale nie musi to być, słuchajcie, ktoś z relacji romantycznej. Może to być kolega, koleżanka. Ale przejdźmy do czytania właśnie. Tutaj zobaczcie, z przełożenia jest 4 mieczy i jest to karta regeneracji, wyleczenia, spokoju, więc gdzieś wychodzi na to, że będzie to właśnie spokojny, mało dynamiczny tydzień. Najprawdopodobniej gdzieś za dużo się nie zadzieje, ale też w ogóle wydaje mi się, że lwy gdzieś odpuszczają sobie coś i to może być rzeczywiście związane na przykład z, no nie wiem, dojściem do upragnionej sylwetki poprzez na przykład regularne ćwiczenia i dietę. Po prostu wydaje mi się, że w tym tygodniu sobie trochę folgujecie. No i słuchajcie, jeśli macie na to ochotę, to dlaczego nie? Nic się nie stanie. 4 mieczy też może sugerować, że dajecie sobie spokój albo w ogóle stosujecie dystans w pewnej relacji z osobą, która ostatnio coś tam nabroiła. Zobaczcie, w ogólnej energii jest 7 kielichów, czyli karta rozmarzenia i bujania w obłokach, więc gdzieś wychodzi na to, że jest to luźny tydzień, w którym dużo sobie myślicie, wyobrażacie i marzycie. Tylko że ja mam wrażenie, że dla części z Was właśnie te Wasze marzenia czy cele są po prostu nawet nie tyle, że nieosiągalne, co po prostu na pewno w tym tygodniu sobie to odpuszczacie. To jest jedna rzecz.
Druga rzecz jest taka, że 7 kielichów to może być taka iluzja spowodowana tym, że ktoś w waszym otoczeniu po prostu trzyma was w niepewności, albo pojawia się i znika. No tak, słuchajcie, wiecie, nie traktuje was w taki sposób, w jaki byście sobie tego życzyli lub życzyły. I teraz zobaczcie, przychodzi do was 9 buław, a jest to karta takiego zamykania się i stawiania przed sobą muru. Nawet słuchajcie, tak fizycznie, w tym sensie, no oczywiście nie mówię, że lwy tutaj coś budują, ale bardziej chodzi o to, że no może rzeczywiście ktoś tam próbuje się do was dobić i może nawet jeszcze nie naprawiać, tylko po prostu odnowić kontakt, tylko wy po prostu stosujecie dystans, no gdzieś nie odpowiadacie, albo nawet jeśli gdzieś tam kogoś przypadkowo spotkacie, to mam wrażenie, że tak olewczo, że tak powiem, patrzycie na tę osobę, podczas gdy tutaj ktoś się rzeczywiście produkuje. 9 buław to też jest, słuchajcie, wymyślanie sobie w tym przypadku problemów, barier, przeszkód, dlaczego nie spełnić czegoś, co sobie założyłyście. Czego to może dotyczyć? No tak, uparłem się tej diety, czy tam, słuchajcie, upragnionej sylwetki, ale to równie dobrze może być remont mieszkania, cały czas odkładanie go i myśli pod tytułem no dobra, lepiej oszczędzić więcej pieniędzy, dlatego że czasy są jakie są i może rzeczywiście lepiej mieć jakieś zaskórniaki, aniżeli tam, nie wiem, odświeżone ściany, na przykład. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta Asa kielichów i ta karta może sugerować jakieś pogodzenie się, rozejm. Wydaje mi się, że tego rozejmu w tym tygodniu właśnie nie będzie. I nawet nie chodzi o to, że odrzucacie pewną osobę, która gdzieś rzeczywiście rozejmu chce, tylko po prostu albo nie macie na nią czasu, albo gdzieś w ogóle na razie się tym nie interesujecie. Mam wrażenie, że gdzieś druga osoba musi dać z siebie więcej i gdzieś tak jakby przez dłuższy okres czasu się starać, żeby gdzieś wasze zaufanie na nowo zdobyć. Momento. Wybaczcie, ta karta Asa kielichów też patrząc na całość może ewidentnie mówić, że za bardzo emocjonalnie podchodzicie do jakichś wyzwań w życiu. Jeśli słuchajcie, odłożycie sobie o tydzień czy o miesiąc rozpoczęcie tych ćwiczeń, diety czy czegokolwiek, to nic się nie stanie, ale jeśli to już się dzieje od dłuższego czasu, to zastanówcie się w ogóle, dlaczego wy chcecie tej diety i ćwiczeń na przykład. Wybaczcie, że się tak uczepiłem, bo może tak sobie tylko wymyśliliście, a wcale jakby nie wiecie, co za tym idzie. Czyli chcę diety i ćwiczeń, żeby lepiej wyglądać, bo podoba się wszystkim smukła sylwetka, to nie jest jakieś ważne tak naprawdę. Może trzeba sobie to jakoś inaczej wytłumaczyć, że chcę diety i ćwiczeń, żeby czuć się swobodniej, lżej i dłużej zachowywać jakąś tam sprawność ruchową, fizyczną. Tak sobie potłumaczyć i zastanowić się, jakie są rzeczywiste powody waszych pragnień, celów. Może są tak naprawdę niczym nieuzasadnione, albo bardziej nieuzasadnione przez was, tylko przez wasze otoczenie. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta kochanków i powiedziałbym, że kochankowie to karta związana z trygonem powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik, więc być może macie rzeczywiście do czynienia z tym trygonem, ale jak dla mnie, patrząc na całość, to jest taka karta dosłownie folgowania sobie. Może nawet nie to, że słomianego zapału, tylko gdzieś robienia sobie przerwy w momencie, gdy czegoś już jest za dużo, w momencie, gdy coś wam na razie nie służy, albo potrzebujecie po prostu odpocząć. Czy to ta dieta, czy ćwiczenia, czy jakaś osoba, która jeszcze jednak za mało się stara, albo w ogóle się nie stara, tylko mówi, że będzie. I teraz tak, zobaczcie, w Radzie jest karta sądu ostatecznego, czyli takiego odrodzenia i wejścia na wyższy poziom. I ta karta, słuchajcie, sugerowałaby, żeby jasne, nie robić nic wbrew sobie, więc jeśli rzeczywiście wcale nie chcecie tej upragnionej sylwetki, ale gdzieś czujecie, że
no powiedzmy otoczenie ma taki wpływ na Was, że momentami odzywają się kompleksy, no to tutaj wypadałoby rzeczywiście popracować nad akceptacją siebie, a nie taką chęcią za wszelką cenę zmiany czegoś, co właściwie tak naprawdę Wam nie przeszkadza, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby komuś zrobić dobrze. Mam nadzieję, że ma to sens. Sąd ostateczny też mówi, żeby po prostu odpocząć i jeśli ten tydzień ma być spokojniejszy, ma mieć mniej wyzwań, czy tam na przykład po pracy od razu macie wrócić do domu i odpoczywać nic nie robiąc, zamiast iść na przykład na siłownię, czy na basen, czy na cokolwiek, no to tak po prostu zróbcie. Odpoczywać i się lenić, jeśli tego potrzebujecie. Czego nie robić, czego unikać? Zobaczcie, to jest piątka buław, czyli konflikt bądź rywalizacja i według mnie jest to informacja, żeby po prostu nie zmuszać się do niczego. Oczywiście wiadomo, że trzeba iść do pracy, trzeba, no nie wiem, coś zjeść, trzeba takie podstawowe czynności robić, no to nie mówię o tym. Bardziej mówię o takich rzeczach, które rzeczywiście nie są Wam potrzebne do życia, czyli no to już Wy sobie wymyślcie. Nie zmuszać się. Też jeśli chodzi o osoby, które bardzo by chciały tutaj popracować nad relacją z Wami, to na razie rzeczywiście stosować dystans, obserwować, sprawdzać, czy w ogóle będą się starać. Wszystkiego naj. Teraz panny. Witam Was na czytaniu tygodniowym i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Karta głupca. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Tutaj akurat przychodzi karta sprawiedliwości, konieczność, ale dobra, to zaraz, nie będę wymyślał. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta Pazia monet. No, wydaje mi się, że tutaj też ktoś może szukać drogi na skróty. I to chyba nie jest polecane, szczerze mówiąc. Jak Wy się przedstawiacie w tym tygodniu? Sama karta wypadła, więc ją w takim razie weźmy. Jest to dosyć dziwny rozkład kart. Wydaje mi się, że ta droga na skróty rzeczywiście nie doprowadzi Was do osiągnięcia tego celu, czy czegokolwiek, do czego tam idziecie na skróty, szybciej, efektywniej. No właśnie, ona będzie gubiąca. Jaka jest dla Was rada? W Radzie jest karta gwiazdy i jeszcze powiem, że jak na razie macie 3 karty z wielkich arkan. No to może być ważny przekaz dla kogoś z Was. Czego nie robić, czego unikać. Droga na skróty oraz przyspieszanie. I to też, słuchajcie, może być do osób, które na przykład starają się o jakieś stanowisko, o pracę w nowej firmie, czy w ogóle w obecnej, tylko że no, praca gdzie indziej, w innym dziale na przykład, czy na innej pozycji. To mi się wydaje, że tutaj może ktoś grać nieczysto i wypadałoby zachować się dojrzale i rzeczywiście nie grać w grę tej osoby, tylko gdzieś w swoim tempie, na spokojnie i jak dorosły człowiek, bo to może bardziej zaplusować, aniżeli no jakaś, słuchajcie, nie wiem, złośliwość czy podkopywanie kogoś.
mam nadzieję, że z kimś to będzie rezonowało. Zobaczcie, z przełożenia jest karta rycerza buław, a to karta przedstawiająca, no słuchajcie, kogoś z trygonu ognia, czyli baran, lew, strzelec. Albo w ogóle karta, która mówi o takiej porywczości, działaniu pod wpływem emocji, działaniu pod wpływem takich impulsów, wybuchowość. No, mam wrażenie, że ten tydzień może być trochę niespokojny i tutaj rzeczywiście nie doradzam podejmowania takich szybkich decyzji po prostu pod wpływem emocji. I no co, no to tyle, no. Zachowujcie spokój we wszystkim, co robicie. Wiem, że to brzmi banalnie, no ale cóż, no tak tutaj wynika z kart. Czasami rzeczywiście jest tak, że nie wiemy, w co ręce włożyć. I jeszcze do tego wszyscy nas poganiają i stresują. No ale cóż. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta głupca, czyli karta zerowa w wielkich arkanach. I teraz tak. Wychodzi na to, że albo wy walczycie o jakiś nowy początek, na przykład w pracy, ewentualnie w ogóle już jakieś nowe przedsięwzięcie w tym tygodniu, bądź w ogóle ostatnio się rozpoczęło i na razie jeszcze nie potraficie się w tym dobrze odnaleźć. Po prostu jest tak, robicie wszystko naraz, nie możecie się skupić, próbujecie gdzieś innym i sobie udowodnić, że gdzieś ta sytuacja, gdzieś to stanowisko jest dla was. No, takie są początki. Jakby wypadałoby troszeczkę się uspokoić, ale jeśli wam nie wyjdzie, no to trudno. Za jakiś czas przejdziecie do porządku dziennego z nową rutyną na przykład. Zobaczcie, przychodzi do was karta sprawiedliwości, a ta karta przedstawia wagę w ogóle, ewentualnie bliźnięta lub wodnika, czyli trygon powietrza. Ja bym powiedział, że tutaj, aby dociec sprawiedliwości też, czy jakiegoś tam sprawiedliwego traktowania was, czy sprawiedliwego wynagrodzenia was, no jesteście w stanie zrobić i poświęcić dosyć dużo, tylko zastanówcie się, czy po prostu takim spalaniem się nie stracicie w oczach innych, czy nie pokażecie się rzeczywiście jako osoby, no może desperackie, albo na przykład nie umiejące rzeczywiście panować nad sobą. Ja bym powiedział, że część z was naprawdę ma ogromną walkę, ogromną chęć walki, żeby zapadła jakaś sprawiedliwość. To może, słuchajcie, chodzić o relacje, na przykład z paziem monet, bo on tutaj odchodzi do przeszłości i jest to trygon ziemi, czyli byk, panna, koziorożec. Być może bijecie się po prostu z myślami i nie wiecie, co macie zrobić, jeśli chodzi o tego pazia monet, czyli przedstawiciela trygonu ziemi. Tutaj wydaje mi się, szczerze mówiąc, że na razie najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu nie robić nic. Ewentualnie skupić się gdzieś na ogarnięciu swojej rzeczywistości, swoich myśli i swojego życia. No tak bym zasugerował. Paź monet może mówić, że odchodzący do przeszłości tutaj w negatywie, że może rzeczywiście czujecie, że jeśli walczycie o pracę, że jest ktoś pośród was młodszy, bardziej utalentowany, bardziej wykształcony i to może sprawiać, że gdzieś bardzo się stresujecie i chcecie dawać z siebie 300%, żeby coś osiągnąć, to na przykład stanowisko dostać. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta piątki buław, no a właśnie jest to karta konfliktu bądź rywalizacji. I między innymi dlatego przyszło mi do głowy, że no tutaj rzeczywiście bardzo staracie się i jesteście w stanie poświęcić dużo, żeby o coś bądź o kogoś zawalczyć. Natomiast ja widzę, że tutaj jest troszeczkę taki chaos i mętlik w głowie, który gdzieś rzeczywiście trzeba wystopować. No czyli, no co wam polecam, żeby zatrzymać chaos w głowie? Spróbować sobie medytować na przykład codziennie przez 15 minut, albo w ogóle po prostu na 15 minut usiąść, zamknąć oczy i próbować obserwować myśli. Albo iść na dłuższy spacer, żeby gdzieś się wyciszyć. I wówczas, jak już się wyciszycie, będziecie mieli mniej kontaktu na przykład z tam mediami społecznymi i tak dalej, to może wam jakieś, wiecie, do głowy przyjdą same innowacyjne pomysły,
Mam nadzieję, że ma sens to, co mówię, ale jak jesteśmy cały czas tacy rozproszeni, to słuchajcie, jeszcze tylko daje nam to większy mętlik w głowie. Zobaczcie, w Radzie jest karta gwiazdy, a gwiazda, no to oczywiście moja ulubiona karta, ale ona tutaj sugeruje, żeby zachować nadzieję, spokój, pozytywne myślenie i gdzieś, słuchajcie, ona mówi, że w momencie, gdy w środku, gdy w Was są jakieś trudne emocje, no to pod wpływem takich emocji tutaj, no nie oczekiwać, że jakaś zmiana, czy w ogóle walka o coś lub o kogoś po prostu wyjdzie. Tutaj trzeba się ukoić, wyciszyć, ale też, słuchajcie, wierzyć w swoje możliwości i też tak jakby nie żyć iluzją i nie czekać na coś nowego bądź lepszego, tylko po prostu spróbować samej o to zawalczyć. Ale poprzednio właśnie wyciszając się i robiąc plan. Dlaczego ja to chcę, jak do tego dojdę i tak dalej. Czego nie robić, czego unikać? Zobaczcie, jest to Królowa Mieczy. Królowa Mieczy mogłaby mówić o jakiejś wpływowej kobiecie. Może, słuchajcie, matka, może teściowa, może szefowa. Jakaś kobieta, która no tutaj chce na Was wywrzeć pewien wpływ albo w ogóle Wam coś sugeruje. I to też jest właśnie a propos osób, które na przykład, no powiedzmy, są przez rodzinę popychane w stronę rozpoczęcia studiów, czy zmiany pracy itd., itd. W momencie, gdy taka chęć nie wyjdzie z Was samych, to nawet nie próbujcie, dlatego że będziecie się męczyć i stracicie tylko czas i pieniądze podczas właśnie robienia czegoś, czego chcą od Was inni. Wszystkiego naj. Teraz wagi. Witam Was na czytaniu tygodniowym i jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Ogólna energia dla Was to 4 mieczy, czyli raczej spokój. Co do Was przychodzi, co się pojawia? No, ciekawe. Co odchodzi do przeszłości, drogie wagi? Do przeszłości odchodzi paź mieczy, czyli no to jest pewna sprzeczność, bo wychodzi na to, że jakieś sprawy, które były do tej pory w pewien sposób opóźnione, nawet nie to, że nabierają tempa, ale gdzieś się nie opóźniają. Masło maślane, słuchajcie, ale może jakoś z tego wybrnę. Jak Wy się przedstawiacie? Wy przedstawiacie się jako rycerz mieczy i powiem Wam szczerze, że jest sporo mieczy. I to całkiem dobrze, dlatego że miecze to trygon powietrza, więc Wasz trygon, dlatego że powietrze to bliźnięta waga wodnik. Jaka będzie dla Was rada? Och, momencik, bo mi się tutaj wszystkie karty posypały. No może nie wszystkie, ale tylko 2, chociaż nie pokazały mi się, więc nie będę ich brał. Rada to 7 mieczy. Bardzo dziwne czytanie. Czego nie robić, czego unikać? To tak jak słuchajcie, ja już Wam zaraz powiem, o co tutaj może chodzić. No, jest tutaj dużo w tych kartach sprzeczności, ale też takiego poczucia, że nie wiem, co mam robić. Jakiś taki lekki konflikt w głowie i rozdroże i, momento,
wydaje mi się, że to może być związane z sytuacją romantyczną. Z jednej strony chcecie, z drugiej strony nie chcecie. Z jednej strony się angażujecie emocjonalnie, a z drugiej strony raczej wmawiacie sobie, że tak nie jest. Słuchajcie, z przełożenia jest karta dwójki monet, a dwójka monet, motocykl za oknem, jest kartą, która przedstawia żonglera i albo po prostu żonglujecie wyborami, czyli po prostu nie umiecie wybrać czegoś, gdzieś tutaj jest sprzeczność i jest jakiś konflikt w głowie, może a propos sytuacji romantycznej. Ewentualnie w tym tygodniu trzeba bardzo balansować rzeczywiście swoimi emocjami i spróbować się wyciszać, dlatego że mam wrażenie, że tydzień będzie bardzo spokojny, ale Wy bardzo chcecie pewne rzeczy przyspieszać, bardzo chcecie pewne rzeczy w ogóle rozpocząć, mimo że nie jest to tydzień na to. Coś takiego. Zobaczcie, w ogólnej energii jest czwórka mieczy, a to karta nie tylko regeneracji i jakiegoś wyleczenia, ale też po prostu odpoczynku, spokoju. Jest to bardzo mało dynamiczna karta. I powiedziałbym, że w tym tygodniu po prostu może wszystko się ciągnąć, może być po prostu mało wyzwań, może być lekko nudno i lekko rutynowo. No to tutaj jestem z Wami, że tak powiem, szczery. Ewentualnie ktoś tutaj odpuszcza, a na Was to wpływa w ten sposób, że Was to pobudza, że tak powiem, do walki o tego kogoś. Zobaczcie, przychodzi do Was karta rycerza kielichów, tutaj na delfinie, i właściwie jest to jedyna karta pokazująca kogoś radosnego w tym czytaniu, bo wychodzi gdzieś na to, że jest w Waszym otoczeniu być może nawet jakiś adorator, może baran, lew, strzelec, może rak, skorpion, ryby. Tutaj w ogóle ten rycerz kielichów jest takim blondynem, ale ta karta mówi, że rzeczywiście ktoś chce z Wami spędzić miło czas, chce z Wami być gdzieś w Waszym otoczeniu i Wy też tego chcecie, ale gdzieś jest obawa przed tym, że za szybko to się rozwinie, albo że pójdzie w zbyt głęboką stronę i możecie się temu opierać. Ewentualnie rycerz kielichów pokazuje, że Wy macie ochotę osiągnąć bardzo dużo, ale gdzieś tak jakby otoczenie nie współpracuje. Czyli na przykład, jeśli ktoś ma swój własny biznes, to jest mało zleceń, a Wy robicie wszystko, żeby gdzieś więcej jakby pozyskać klientów, żeby więcej dostać tych właśnie zleceń i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, bo tak zamotałem trochę. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta pazia mieczy i paź mieczy to jest właśnie, słuchajcie, jakiś zastój, który właśnie odchodzi do przeszłości, albo inaczej, nie zastój, tylko słuchajcie, takie spowolnienie. I jest to informacja, że ten tydzień rzeczywiście ma być mniej wyzwaniowy. Być może gdzieś tutaj trzeba przygotować się fizycznie, gdzieś tam energetycznie na następny tydzień, który będzie bardzo intensywny z kolei. Paź mieczy mówi też o tym, żeby troszeczkę nie przeceniać swoich możliwości i ewentualnie nie próbować pracować ponad siły. Bo jeśli rzeczywiście macie, mało tych zleceń czy mało pracy, wychodzi na to, że to jest całkiem nieźle, bo musi być balans pomiędzy okresami bardzo intensywnej pracy z kolei. I teraz zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako rycerz mieczy, a tutaj w ogóle dwóch rycerzy właśnie, to zauważyłem. Rycerz mieczy gdzieś walczy w imię wyższych wartości, w imię swoich wartości i w imię swoich zasad. I teraz tak, wychodzi na to, że za bardzo chcecie rzeczywiście przeforsować coś, dlatego to nie wychodzi. Wypadałoby sobie odpuścić, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy zawodowe bądź takie związane z pieniędzmi. Jeśli chodzi o rycerza mieczy, to on walczy, ale inne karty mówiły o odpuszczeniu. To jakbyście sami nie wiedziały, czego tak naprawdę chcecie, albo w życiu, albo w jakiejś relacji romantycznej. I
w ogóle w relacji. Czy ma ona być romantyczna, czy raczej nie. I w ogóle od razu tak powiem, że w tym tygodniu decyzji lepiej nie podejmować. W ogóle może odpuścić myślenie o tym, bo jeszcze większy będzie mętlik w głowie. W Radzie, zobaczcie, jest 7 mieczy i no to karta, która może pokazywać oszusta, złodzieja, albo osobę, która w ogóle ucieka od czegoś, co jest istotne. Czyli z jednej strony, uciekać od myślenia intensywnego o jakimś temacie, na jakiś temat, bo nic Wam to w tym tygodniu nie przyniesie. Po prostu gdzieś odwrócić swoją uwagę i może zaczekać, aż samo coś Wam przyjdzie do głowy, na przykład za tydzień. Ale też jest taka informacja, żeby swoich potrzeb nie tłumić, bo mam wrażenie, że Wy możecie sami chcieć je właśnie przykrywać. Czyli na przykład chcę miłości, ale nie szukam. Albo chcę mieć związek, ale obawiam się. I odsyłam Was do czytań na sierpień, tam będzie więcej o miłości. Czego nie robić, czego unikać? 7 kielichów, no czyli właśnie, słuchajcie, karta bujania tutaj w obłokach i przestworzach. I jest to po prostu informacja, żeby za dużo w tym tygodniu nie wymyślać, nie szukać dziury w całym, nie drążyć. Pozwolić sobie również na to, żeby ten tydzień był spokojniejszy i nie próbować sobie komplikować życia. Wszystkiego naje. Teraz Skorpiony. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Pojawia się dla Was karta Głupca, czyli jakiś może nowy etap, rozpoczęcie od zera, które do tej pory było niejasne. Mam nadzieję, że jasne jest to, co mówię. Co odchodzi do przeszłości? Może ze strefy komfortu trzeba wyjść? Jak Wy się przedstawiacie, Skorpiony, w tym tygodniu? Wy się przedstawiacie jako paź buław, czyli osoba, która gdzieś otwiera się rzeczywiście na to, aby czegoś nowego się nauczyć, czegoś nowego spróbować, tak powoli. Jaka będzie dla Was rada? A jeszcze bym powiedział, że jest komunikacja z osobą, która zniknęła ostatnio z jakichś przyczyn. I czego raczej nie robić, czego unikać w tym tygodniu. Odsyłam Was do czytań na sierpień, dlatego że tam będzie coś więcej o miłości i ogólne czytanie i o pracy, więc może ten nowy początek gdzieś będzie tam wyjaśniony, słuchajcie. No dobrze. Pojawiło się 3 karty z Wielkich Arkan, całkiem sporo. I w ogóle mam wrażenie, że jakaś osoba, która chciałaby od początku relacje budować, odnowić, albo w ogóle, słuchajcie, powraca jakiś pomysł do Was, który został gdzieś tam odłożony na półkę kiedyś. A propos, jeszcze nie wiem czego. Zobaczcie, z przełożenia jest karta sprawiedliwości i ona może mówić o takim spokoju wewnętrznym, patrząc na to wszystko. Ewentualnie o takiej trzeźwej ocenie stanu jakiejś rzeczy. Czyli
Czy rzeczywiście mam się czego bać, na przykład, no nie wiem, idąc na zajęcia z tańca, czy rzeczywiście realnie będzie tak, że wszyscy będą na mnie patrzyli na to, jak nieudolnie tańczę i wyglądam? Chyba raczej nie, bo inne osoby mogą jeszcze gorzej się ruszać, albo inaczej, albo w ogóle też się przejmują, jak one się ruszają, więc nie patrzą na was. Na tej zasadzie trzeźwa ocena rzeczywistości i w ogóle jakaś ocena, tak bym powiedział, przed wyjściem ze swojej strefy komfortu. Nie wiem, czemu ten taniec mi przyszedł do głowy, może skorpiony gdzieś chcą rzeczywiście wybrać się na taki kurs tańca, na przykład. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was karta Księżyca, która przedstawia makową panienkę. I Księżyc to karta, która może mówić o odmianie, dlatego że wiadomo, że gdzieś Księżyc ma swoje różne fazy. I powiedziałbym, że no macie tutaj szansę w tym tygodniu zadziałać, może nawet nie to, że nie w zgodzie ze sobą, właśnie w zgodzie ze sobą, ale tak w ogóle nieoczekiwanie. Czyli macie szansę odważyć się na coś, co rzeczywiście było wcześniej odłożone na dalszy plan, bo coś tam. Ta karta w ogóle może też mówić o pojawieniu się czegoś, co było ukryte. Najprawdopodobniej wraca do was jakaś potrzeba, która teraz powinna być zaspokojona, albo wraca do was pewna osoba. I wcale to nie musi być osoba z relacji romantycznej. Zobaczcie, przychodzi do was karta głupca i właśnie ten głupiec, taki, który troszeczkę sobie pogrywa, trochę lekceważy, trochę sam nie wie, czego chce i może pojawia się i znika. No, być może właśnie taka osoba, którą tutaj określiłem, gdzieś pojawia się i wy, że tak powiem, trzeźwo oceniacie sytuację, czy chcecie komuś dać dalej szansę, czy w ogóle ta osoba na to zasługuje. Może był jakiś rzeczywiście powód dlatego, że zniknął czy zniknęła. Ale głupiec to w ogóle karta zerowa w wielkich arkanach i ona właśnie mówi o nowym przedsięwzięciu, o wyruszeniu w nową podróż, no, na który się właśnie odważycie. I jasne, mogą to być na przykład tańce, czy kurs strzelecki, czy jakikolwiek inny. Tutaj zobaczcie, jest karta odchodząca do przeszłości 9 monet, a to karta, która mówi nie tylko o samowystarczalności, ale o takim, słuchajcie, byciu w swoim bezpiecznym ogródku, że tak powiem. No zobaczcie, no ta kobitka tutaj wygląda, jakby wszystko miała, do czego potrzebuje, umie się z tego cieszyć, gdzieś nie potrzebuje więcej, szczerze mówiąc, a może nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. I ja bym powiedział, że to jest taka ciepła strefa komfortu właśnie, która nie jest zła, ale być może w tym czasie, może w tym tygodniu, w tym miesiącu, no zaczyna wam się po prostu chcieć z niej wyjść. I 9 monet odchodząca do przeszłości to jest według mnie wyjście właśnie z takiej strefy bezpieczeństwa. No tak, no może jakieś wstydziochy są wśród was, albo osoby, które nie do końca wierzą w siebie, a teraz nagle poczują, że no już muszą tą i tamtą rzecz zrobić. Koniec wstydu, koniec odkładania na dalszy plan. I teraz zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta Pazia Buław, a Paź Buław to karta, która przedstawia, no po pierwsze osobę z trygonu ognia, czyli barana, lwa, strzelca, ale też w ogóle osobę, która gdzieś tak krok po kroku próbuje, stara się, przełamuje właśnie jakieś swoje bariery. Jest taka iskra w tym paziu buław, która jak odpowiednio zostanie rozdmuchana, to zamieni się w płomień. Czyli gdzieś rzeczywiście jakaś wasza potrzeba, no już tutaj wychodzi wam naprzód, no i gdzieś pociąga was do pewnych czynów. Na przykład wyjścia na zapisanie się na jakiś kurs, na przykład. Paź Buław to też w ogóle osoba, która chętnie rozmawia i to też jest tak a propos osób powracających, które znikały, zniknęły i nie wiadomo o co chodziło. No tutaj, że tak powiem, chcecie poznać też perspektywę tych osób i gdzieś nie jesteście od razu na anty, ale też nie otwieracie tutaj rąk i w ogóle wszystkiego innego.
Wybaczcie za dźwięki w tle. No, co ja tam mówiłem? Że nie otwieracie tutaj wszystkiego innego, żeby po prostu jakoś emocjonalnie kogoś przyjąć do swojego życia znowu. Nie, wy tak na spokojnie, z dystansem, ale też no nie na chłodno. Momento. Jaka jest dla was rada? Rada to królowa buław. A królowa buław jest taka, no, pewna siebie, konkretna, wierzy w swoje możliwości, umie siebie docenić, umie też w ogóle ocenić, co jest jej słabością i jakie są jej słabości, jak nad nimi popracować, ale umie to rzeczywiście w taki realny sposób zauważyć. O. I rada jest, żeby z pewnością siebie spróbować rzeczywiście czegoś nowego i wyjścia z tej strefy komfortu i po prostu mierzyć też siły na zamiary, czyli jeśli idziecie na siłownię pierwszy raz od roku, to tutaj od razu, wiecie, nie wyciskać nie wiadomo ilu kilogramów i nie biec 13 kilometrów, bo po prostu zrobicie sobie kuku, będzie kontuzja i złe samopoczucie później. Ale też w stosunku właśnie do osób powracających zachowywać się jako osoba, która ma swoje życie i no tutaj tak szybko do niego nie wpuszcza z powrotem. Co nie znaczy, że nie jest gdzieś tam empatyczna i nie jest nastawiona na słuchanie. Czego nie robić, czego unikać? Jest to 8 mieczy, czyli karta autosabotażu. I takiej, słuchajcie, klatki umysłowej. I to jest dosłownie właśnie wymyślanie sobie problemów, wymyślanie sobie przeszkód. Jest to właśnie brak wiary w siebie i poczucie, że no, nie wiem, że nigdy coś mi się nie uda, albo to nie jest dobry czas, albo może za miesiąc, może od przyszłego roku. Takiego czegoś unikać. O, wszystkiego naj. Teraz strzelce. Witam was na czytaniu tygodniowym. Jaka będzie dla was ogólna energia? Ogólna energia dla was to 8 buław. Może to być szybki, konkretny tydzień. Co do was przychodzi, co się pojawia? Oho. No dobra. Same karty wypadły i pierwsza jaka się pokazała to karta umiarkowania, więc w takim razie ją weźmy, bo widocznie tak miało być. Co odchodzi do przyszłości? Do przeszłości odchodzi brodzenie w przeszłości właśnie. Ewentualnie szukanie sobie wymówek. Jak wy się przedstawiacie? Ciekawe właśnie a propos czego mają być te wymówki. Karta głupca. Wydaje mi się, że to może być podobny tydzień do skorpionów, ale też, no dobra, może jakiś inny scenariusz przyjdzie mi do głowy. Właściwie już przyszedł. Jaka będzie dla was rada? Rada to 2 mieczy. O kurczę, dziwna rzecz. Może też pojawi się ktoś, kto was ignorował. Ktoś, kto przez pewien czas nie odpisywał, a teraz nagle sobie przypomniał, czy przypomniała. No być może dlatego, że potrzebuje uwagi, atencji, albo mu się nudzi. Czego nie robić, czego unikać?
Pojawiło się sporo wielkich arkan. Zobaczcie. Karta sądu ostatecznego i śmierci oraz głupca i karta umiarkowania. Może to być rzeczywiście ważny dla Was tydzień. I zacznijmy od tego, że z przełożenia karta sądu ostatecznego, która tutaj przedstawia anielicę o złotych skrzydłach, może mówić o wejściu na wyższy poziom i odnowieniu się czegoś, albo przynajmniej o próbach odnowienia. I być może jest to związane z tym, że jakaś osoba wraca, prosi o wybaczenie, albo po prostu nie prosi, tylko gdzieś zaczepia Was i tam znowu się próbuje szwendać dookoła. Karta sądu ostatecznego też może ewidentnie mówić o tym, że wraca Wam energia i zapał do zrobienia czegoś. W ogóle mam wrażenie, że w tym tygodniu warto się naprawdę starać, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy zawodowe, dlatego że tutaj przy tej karcie właśnie mówimy o awansie, o bonusie, o podwyżce. Kto by nie chciał, prawda? Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta 8 buław. A 8 buław to nie tylko karta szybkiej komunikacji, niespodziewanej, konkretnej, co rzeczywiście może być związane z powracającą osobą, ale też w ogóle karta, która sugeruje szybkość, prędkość i konieczność działania pod wpływem takiej presji i w tym tygodniu rzeczywiście się najprawdopodobniej zadzieje. W ogóle mam wrażenie, że z werwą i z takim konkretem szybko zabieracie się za sprawy, które ostatnio były odkładane na później. Taka prokrastynacja tak zwana, jak to się ładnie nazywa fachowo. Ale zobaczcie, przychodzi do Was karta umiarkowania, czyli taka leśna wróżka. I to jest w ogóle karta, która przedstawia Wasz znak, więc to całkiem dobrze, bo gdzieś przychodzi do Was Wasza energia, więc jeśli na przykład ochoczo zabieracie się za wypełnianie jakichś zadań i celów, to nie jest to związane z desperacją albo z tym, że o nie, mam mało czasu i nie ogarnę się, tylko po prostu gdzieś rzeczywiście to wynika z takiej Waszej inspiracji, z wewnątrz po prostu. Umiarkowanie ewidentnie jest kartą czegoś takiego spokojnego, która mówi, że umiecie ogarniać pożary, gasić pożary, których w tym tygodniu niewątpliwie będzie całkiem dużo. I tak jak mówiłem, przychodzi i pojawia się ktoś, kto ostatnio milczał lub milczała. Słuchajcie, do przeszłości odchodzi karta 5 kielichów, a to karta skupiania się na tym, co nie wyszło. To karta, która mówi o takim rozmemłaniu, o lenistwie też bym powiedział, patrząc na Wasz rozkład. O takich barierach i takiej w ogóle odcięciu się, jakiejś empatii. I przez to wszystko, co wymieniłem, tutaj przy tej karcie ta syrena nie dostrzega 2 pełnych kielichów, które są przed nią. Ale ta karta odchodzi do przeszłości. Więc wychodzi na to, że apatia, drążenie w przeszłości albo szybkie otwieranie się emocjonalne i jakieś tam inne wobec osób, które wracają, tutaj nie ma czegoś takiego. Tak bym zasugerował. Wy czujecie się na tyle pewnie ze sobą, że nie musicie gdzieś tutaj, wiecie, byle komu, kto wraca po jakiejś przerwie, po prostu dawać wejść do swojego życia z powrotem. Jeśli sobie zapracuje, może tak. Jeśli nie, to Wy nie potrzebujecie. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta głupca, i być może rzeczywiście z głupcem macie do czynienia, ale ta karta w ogóle jest zerową kartą w wielkich arkanach i ona sugeruje wyjście w nową podróż, takie otwarcie się na nowe doświadczenia, i rzeczywiście gdzieś ochoczo ich zbieranie. Więc ja bym powiedział, że jesteście bardzo nastawieni na przeżywanie. Być może nie tylko w tym tygodniu, ale w ogóle w tym miesiącu czy ostatnio. Bo zobaczcie, tutaj rzeczywiście co odchodzi do przeszłości, 5 kielichów, czyli życie przeszłością.
A tutaj właśnie wy przedstawiacie się jako ktoś, kto zbiera nowe doświadczenia i to zwłaszcza dobre czytanie dla osób, które ostatnio miały jakiś zastój życiowy albo brak energii. Co jest w Radzie? Zobaczcie, Rada to dwójka mieczy i dwójka mieczy przedstawia taką kobitkę, która ma skrzyżowane ręce, zasłonięte oczy i zamkniętą postawę, broni do siebie dostępu dwoma mieczami. Powiedziałbym tak, raczej nie dawać szansy takim bawidamkom czy tam bawi chłopkom, jakkolwiek to tam, z kimkolwiek macie do czynienia. Jeśli ktoś jest niepewny swoich uczuć do Was albo nie wie czego chce i pojawia się i znika, no to gdzieś widocznie chyba nie zasługuje na Waszą uwagę i na zdrowie właśnie za to. No i co? Odrzucać raczej takie osoby. W sensie nie odrzucać, po prostu nie reagować. Dwójka mieczy też mówi, żeby co? Pokonywać swoje bariery. Bariery a propos, no właśnie odkładania czegoś na później. Teraz jest czas, żeby się za to zabrać. Napiszcie mi, o co tu może chodzić. U mnie pewnie by chodziło o siłownię. Czego nie robić, czego unikać. I jest to karta śmierci, która jest, słuchajcie, związana z odnowieniem, transformacją. I to jest dosłownie informacja, żeby nie dawać komuś kolejnej szansy, bo tylko i wyłącznie gdzieś zastopuje Was życiowo. A już czekanie w ogóle na to, aż jeszcze kolejny raz ta osoba będzie chciała, wiecie, tutaj o Was zawalczyć, no to no nie, no tutaj na horyzoncie może być coś zupełnie lepszego. No i ta karta też, słuchajcie, mówi, żeby nie obawiać się działać spontanicznie i zupełnie inaczej aniżeli do tej pory. Szukać nowych rozwiązań. Wszystkiego naj. Teraz koziorożce, zapraszam Was na tygodniówkę. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Oho, koziorożce, karta maga. Dużo werwy. Co do Was przychodzi, co się pojawia? No, dużo werwy trzeba mieć, a czy ta werwa do Was przychodzi? Słuchajcie, ja już nawet nie wspominam o tym, że motocykle jeżdżą za oknem i jakieś tam inne środki lokomocji. Jakaś tam mała werwunia jest. Co odchodzi do przyszłości? O, tutaj też oczywiście widzę to, co u większości znaków w tym tygodniu. Osoby, które czarują, kuszą, no i tutaj w tym tygodniu chcą coś z Wami czynić, robić. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako dziesiątka monet. I wiecie co? Też wydaje mi się, że może w tym tygodniu przyjdą jakieś wieści a propos Waszej stabilizacji życiowej, czyli na przykład informacje o przedłużonych kontraktach, o podwyżkach, o udzieleniu kredytu itd., itd. Jaka będzie dla Was rada? Karta Sprawiedliwości. No właśnie, słuchajcie, dociekać i negocjować. Czego nie robić, czego raczej unikać. No tutaj są dwa przekazy według mnie. To znaczy pewnie więcej by się udało wysupłać, ale też no, nie ma też tyle czasu, słuchajcie. Jak coś, to sprawdzajcie czytania na sierpień albo piszcie do mnie w sprawie czytań prywatnych.
No dobrze. Nieźle. Naprawdę nieźle. I od razu Wam pokażę, że jest cesarzowa oraz karta maga, czy tam alchemika. I to są bardzo mocne, silne osoby. Takie silne, zwłaszcza psychicznie. O, tak bym zasugerował. I teraz tak. Jeśli chodzi o energię z przełożenia, to jest to 8 mieczy. I jest to karta takiego autosabotażu, klatki umysłowej, czyli wymyślania sobie jakichś czarnych scenariuszy, wymyślania sobie barier, granic i takiego czarnowictwa po prostu. 8 mieczy może sugerować sytuację, w której nie wiecie jak wyjść z niej, ona się gdzieś nie rozwija, ale też za dużo od Was nie zależy. Wy już swoje zrobiliście, czyli na przykład była rozmowa o pracę, była rozmowa o podwyżce, był jakiś egzamin i swoją pracę już wykonaliście. A teraz jest czekanie na wyniki, na rezultaty, na odpowiedź i tutaj właśnie może być w tym czekaniu trochę stresu, trochę autosabotażu, myślenia o tym, że kurczę, można było to troszeczkę w inny sposób rozegrać. Ale wydaje mi się, że tutaj podczepiliśmy się pod energię z poprzednich dni lub tygodni. Bo zobaczcie, tutaj w ogólnej energii jest dla Was karta maga lub alchemika, jak zwał, tak zwał, który ma wszystkie narzędzia do tego, aby coś uczynić, zrobić. I teraz tak, w tym tygodniu rzeczywiście może być pracowicie, ale ta werwa raczej jest i jakiś wigor. W ogóle też jest poczucie, że rzeczywiście zrobiłem tyle, ile mogłem i ufam, że będzie dobrze. Ja jestem w zgodzie ze sobą. Jak będzie, właściwie tak będzie. Ja dałem z siebie wszystko i super. Karta maga może też mówić, słuchajcie, o kimś, kto czaruje, flirtuje. Tutaj, słuchajcie, zabiega, ale mag to jest taki ktoś, kto pojawia się i znika. Tutaj zatańczy, zrobi 2 fikołki i zniknie. A nie ma go przez tydzień, zaraz znowu wraca. Słuchajcie, przychodzi do Was karta Pazia Buław. O, to był motocykl. Słuchajcie, Paź Buław to karta komunikacji, wieści, informacji, które mogą rzeczywiście do Was przyjść a propos czegoś, co jest związane z Waszą pracą, z Waszą szkołą, jakieś wyniki i informacje, które pomogą Wam poczuć się właśnie jako osoba spełniona, doceniona, która gdzieś stanęła na wysokości zadania. Paź Buław to niewątpliwie może być ktoś, kto rzeczywiście chce, spróbuje się przebić, że tak powiem, i gdzieś tutaj zaczepia, sugeruje coś, próbuje flirtować, robi krok do przodu i patrzy, czy Wy rzeczywiście w to idziecie. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta 9 monet i 9 monet to jest karta związana tutaj, patrząc na całość rozkładu, według mnie z jakimś oczekiwaniem albo z pogodzeniem się, że dobra, coś tam nie wyjdzie, ale najwyżej jeśli rzeczywiście nie wyjdzie, to trudno. Spróbuję jeszcze raz. I powiedziałbym, że to odchodzi. Czyli tak jakby była wiara w to, że wyniki będą pozytywne, albo że po prostu coś Wam się udało. Tyle. Jeśli chodzi o 9 monet, to też jest, słuchajcie, karta samowystarczalności i poczucia, że macie tyle, ile potrzebujecie. I to jest informacja, że po prostu mierzycie wysoko. Czy jeśli chodzi o osoby Was zaczepiające, ale ogólnie rzecz biorąc są jakimiś tutaj magami czy magiczkami, którzy pojawiają się i znikają, ale to też karta, która może sugerować, że chcecie negocjować, chcecie starać się o więcej i tak dalej, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę. Dobry tydzień do rozmów o pieniądzach. Tym bardziej, że zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako 10 monet, a 10 monet to karta
komfortu, stabilizacji, obfitości finansowej, takiego poczucia, że gdzieś u Was życiowo, zawodowo, czy w ogóle pod kopułą, przynajmniej w tym tygodniu, jest po prostu stabilnie. No tak bym powiedział, ale ta karta w ogóle może też sugerować, że w stosunku do osób, które no tutaj pokazują się, wiadomo, wcześniej wymieniony mag i karta Pazia Buław, to Wy nawet nie to, że zachowujecie dystans, tylko po prostu ktoś Wam już nie imponuje, nie potrzebujecie już takich osób w swoim życiu, bo Wy macie swoje ułożone, wiecie czego chcecie, na pewno nie czegoś takiego, takiej zabawy. Jesteście osobami dojrzałymi, które wiedzą czego chcą. 10 monet, no karta obfitości, czyli opłaca się rozmawiać o pieniądzach. Momento. I teraz tak, wybaczcie. W Radzie jest karta sprawiedliwości i z jednej strony ta karta właśnie sugeruje, żeby negocjować, dociekać sprawiedliwości, wymagać więcej, wymagać tyle, ile Wam się należy. Oczywiście, no nie muszę Wam chyba mówić, że w sposób dyplomatyczny na przykład i wyważony, a nie po prostu domagać się od szefostwa podwyżki tu i teraz. To musi być zrobione z mądrością. Karta Sprawiedliwości mówi, że należy Wam się czegoś więcej i trzeba mierzyć wysoko. Jeśli ktoś rzeczywiście tutaj się pojawia, to trzeba się zastanowić w ten sposób. Jeśli już kiedyś mnie ta osoba zawiodła, to jakie są szanse, że dzisiaj nie zawiedzie znowu? Pewnie małe, więc to tutaj już decyzja należy do Was. W ogóle też widzę, że Wy macie być tutaj głosem rozsądku dla kogoś w rodzinie, bo 10 monet to też może być karta rodziny. Czego nie robić, czego unikać? I słuchajcie, jest to karta cesarzowej. Albo matka, albo siostra, albo kobieta w ciąży i no nie mówię, żeby tutaj takich unikać, ale być może rzeczywiście takim osobom trzeba gdzieś tutaj przemówić do rozsądku, jakimś ważnym kobietom w Waszej rodzinie lub w Waszym otoczeniu. W ogóle jest to też informacja, żeby... słuchajcie, zgubiłem wątek, ale cesarzowa... może to być, słuchajcie, szefowa, no bo wiadomo, cesarzowa gdzieś tutaj rządzi z cesarzem. Jest to informacja, żeby nie unikać rozmów z osobami wpływowymi. Tak bym powiedział, nie odkładać tego na później. Jeszcze bym sugerował, żeby mierzyć wysoko, ale to już, słuchajcie, chyba powiedziałem parę razy, ale taki był rozkład. Wszystkiego naj. Teraz wodniki. Ja witam Was na tygodniówce i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Przychodzi as buław. Wcale nie mówię, że to musi być nowa znajomość. Może to być po prostu przypływ sił, energii witalnych i werwy. Co odchodzi do przeszłości? No to jest dziwna rzecz, bo akurat do przeszłości odchodzi inny as, ale to zaraz. Jak Wy się przedstawiacie? To jakby, słuchajcie, wypadałoby, trzeba by było jeszcze troszeczkę popracować, zanim dostaniecie jakąś odpowiedź, zanim będą wyniki jakiejś rekrutacji, coś takiego. Jaka będzie dla Was rada?
W Radzie jest 8 mieczy. No, ja bym tutaj zasugerował, żeby po prostu cierpliwie poczekać i nie wymyślać sobie w międzyczasie Bóg wie czego, a czego nie robić, czego unikać. No dobrze. Całkiem niezłe to czytanie, tak myślę. Zobaczymy. Słuchajcie, na pewno Wam od razu powiem, że macie tutaj 2 asy. Asa buław i as monet. I jeden z nich jest związany właśnie z werwą, z pasją, drugi raczej z pracą i z komfortem Waszego życia. Zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was karta sądu ostatecznego i ta karta sugeruje wejście na wyższy poziom, awans, podwyżkę, otrzymanie rzeczywiście informacji a propos spraw zawodowych lub sądowych. No tak bym gdzieś powiedział. Wydaje mi się, że albo one w tym tygodniu nadchodzą, albo przez ostatnie dni czy tygodnie było po prostu oczekiwanie na nie i jeśli one teraz nie nadchodzą, to po prostu troszeczkę sobie odpuszczacie. Wybaczcie. Odpuszczacie czekanie i stresowanie się. W każdym razie karta sądu ostatecznego też może mówić o takim odnowieniu, najprawdopodobniej sił witalnych, ale o tym zaraz. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was paź monet i jest to karta, która pokazuje studenta, ucznia, kogoś, kto bardzo się stara w pracy, w szkole. Najprawdopodobniej stara się udowodnić sobie bądź innym, że do jakiejś roli na przykład się nadaje, albo że mu dobrze wychodzi na nowym stanowisku, czy w ogóle w nowym otoczeniu. Ja bym powiedział, że tutaj ewidentnie jest informacja, że będzie to raczej pracowity tydzień i chyba jeszcze trzeba mocniej, dłużej popracować nad jakimś awansem. Zobaczcie, przychodzi do Was karta asa buław i as buław, tak jak już wcześniej mówiłem, to jest właśnie karta sugerująca pasję, werwę, wigor, siłę i energię i niewątpliwie to wszystko w tym tygodniu macie. A tak jak już wcześniej zasugerowałem, raczej pracy i wyzwań będzie całkiem dużo, więc ta werwa się przyda. Świetnie. Inna rzecz jest jeszcze taka, że najprawdopodobniej pojawia się ktoś, kto chce na nowo wkupić się w Wasze łaski, albo w ogóle gdzieś najprawdopodobniej odnowić z Wami kontakt. Czy to jest ktoś z relacji romantycznej? Nie sądzę, chociaż może, ale tutaj jest informacja, że tak po cichu się skrada i próbuje gdzieś wybadać teren, wybadać co się dzieje. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta asa monet i jest to karta związana z nowym początkiem a propos spraw zawodowych, jakichś umów, awansów i najprawdopodobniej na to trzeba będzie po prostu jeszcze trochę poczekać. Być może szefostwo gdzieś tam, słuchajcie, jest w delegacji, jest na urlopie i nie ma kto Wam rzeczywiście dać informacji, ale Wy podchodzicie do tego naprawdę z takim, dobra, ja już swoje się namyślałem, nastresowałem, swoje zrobiłem, teraz po prostu odpuszczam. Jeśli chodzi o tego asa monet odchodzącego do przeszłości, to według mnie nie ma tutaj odnowienia jakiejś relacji, ale tylko dlatego, że po prostu wy czujecie i ufacie swojej intuicji, czujecie, że ta osoba chciałaby tylko romansu, albo w ogóle potrzebuje uwagi, albo sama tak naprawdę jeszcze nie wie, czego chce. I słuchajcie, wy przedstawiacie się jako karta księżyca, a księżyc jest właśnie związany z czymś ukrytym oraz z intuicją. Więc, tak jak już wcześniej mówiłem, tutaj najprawdopodobniej w zgodzie ze swoją intuicją i z tym, co ona Wam podpowiada, umiecie zadecydować a propos osób, które gdzieś do Was się skradają. Ewentualnie ta karta księżyca też mówi o ukrywaniu czegoś, więc najprawdopodobniej jakieś wieści w tym tygodniu jeszcze nie nadejdą. Ewentualnie połowicznie, w jakimś tam stopniu po prostu do Was przyjdą, ale na dalsze rozwinięcie trzeba będzie jeszcze
troszeczkę po prostu poczekać. I teraz zobaczcie, w Radzie jest karta 8 mieczy, a jest to karta klatki umysłowej. I dosłownie jest to informacja, żeby nie dać się zapędzić w kozi róg, zwłaszcza osobie powracającej, nie dać się złapać na jakieś, wiecie, maślane oczy i piękne słowa, co to nie on, czy tam ona, bo gdzieś najprawdopodobniej ta osoba wcale się nie zmieniła, bądź nie wie dalej, czego chce. Jeśli chodzi o 8 mieczy, to też jest informacja, żeby właśnie się nie autosabotować, odpuścić stres, odpuścić też krytykowanie siebie. Na zasadzie, że na przykład moje szefostwo, powiedzmy, moi przełożeni zwlekają z daniem mi oceny rocznej na przykład, powiedzmy. I to wcale nie znaczy, że wy jesteście osobami niegodnymi szacunku. Może to po prostu, gdzieś oni nie umieją szanować innych i trzeba jakoś w pewien sposób im to zakomunikować. Czyli tak jakby troszeczkę z siebie na innych to, że tak powiem, odbić. Nie wszystko musi być przez was. O, na tej zasadzie. Czego nie robić, czego unikać, i jest to karta 10 mieczy. Powiedziałbym tak, nie poddawać się, dlatego że jest jeszcze o co walczyć. I ja bym powiedział, że to, że na razie nie dostajecie jeszcze jakiejś informacji, to być może nawet jest całkiem niezłe, dlatego że tutaj jeszcze chcą was troszeczkę poobserwować w pracy lub na przykład jeśli staracie się o nowe stanowisko. Tutaj jest informacja, żeby dalej się starać, dalej próbować, uczyć się rozwijać, bo gdzieś inni to docenią. Ale jeśli chodzi o powracające osoby, to raczej bym powiedział, żeby odpuścić. Dosłownie. Odpuścić, ale też wiecie co, nie na tej zasadzie, że po prostu relacja się rozmywa i nie odpisujecie, unikacie, tylko gdzieś wprost, szczerze wypadałoby o czymś zakomunikować. Wszystkiego naj. Teraz ryby. Zapraszam was na czytanie tygodniowe i sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia. Oho. Motocyklowa pewnie. Cierpliwość, oczekiwanie, planowanie. Co do was przychodzi, co się pojawia? Ryby, pojawia się dla was karta 9 buław. Może ktoś traci cierpliwość? Momento. I nie chce się już więcej czekać. Co odchodzi do przeszłości? Chociaż tutaj, słuchajcie, do przeszłości odchodzi 7 mieczy, czyli pewna sprzeczność. Momencik, niech ja sobie tutaj gdzieś ułożę to w głowie. Jak wy się przedstawiacie? No dobrze, taka dużo oczekiwania, taka zamknięta postawa jakaś w ogóle mi się wydaje, że jest od was w stosunku do kogoś. Rada. No dobrze. W Radzie jest Słońce. Karta sama chciała wyjść, no to ją weźmy. Czego nie robić, czego unikać, drogie ryby? Unikać zamartwiania się. Ok, słuchajcie.
Mam nadzieję, że z kimś to będzie rezonowało, w razie czego sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych albo te sierpniowe. I teraz tak, wydaje mi się, że ostatnio coś się nie rozwija i szczerze mówiąc widzę, że nie warto to przyspieszać albo wybierać drogę na skróty, dlatego że gdzieś w przyszłości okaże się, że wypadałoby poczekać. Jak to się mówi, nie to, że cierpliwi czasu nie liczą, ale w ogóle, że cierpliwość popłaca. Po prostu. Zobaczcie, z przełożenia jest karta dziś 7 buław. Karta mogłaby mówić z jednej strony o odpychaniu ataków na przykład, albo słuchajcie o jakimś honorze, o sile, o odwadze i o tym, że to, na co teraz oczekujecie bądź pracujecie ciężko, gdzieś w przyszłości naprawdę przyniesie owocne rezultaty, dlatego że 7 buław może sugerować takie spojrzenie szersze, perspektywiczne i na coś naprawdę wypadałoby poczekać albo o coś rzeczywiście zawalczyć. To też dla osób, które na przykład mają rozpraszacze dookoła siebie. Od czego Wam odciągają Waszą uwagę, to już nie wiem, czy od sportu, czy od ćwiczeń, czy od nauki, cokolwiek. Zobaczcie, w ogólnej energii jest 7 monet, czyli karta cierpliwości, oczekiwania, ale też słuchajcie, planowania. I wydaje mi się, że ten tydzień troszeczkę może się rzeczywiście wlec. Może być taki, może nawet nie nudny, ale lekko rutynowy, ale wypadałoby to, słuchajcie, wykorzystać i po prostu bardziej się do czegoś przygotować, bądź rzeczywiście bardziej szczegółowy plan zrobić. Do czego Wy się tutaj macie przygotować? Chętnie się dowiem, piszcie. Ja bym powiedział w ogóle, że tutaj jest dużo cierpliwości, jeśli chodzi o oczekiwanie na te rezultaty. Czyli wiecie, że tutaj, żeby mięsień zbudować, to trzeba, słuchajcie, odpowiedniej diety, trzeba odpowiednich ćwiczeń, systematyczności, a nie to, że wiecie, jakaś tam odżywka 2 razy tutaj podniosę coś tam i już będzie po prostu bic. Nie, czegoś takiego nie. Słuchajcie, przychodzi do Was karta 9 buław i 9 buław właśnie mówi o odgradzaniu się, o stawianiu przed sobą muru, o konieczności właściwie odgrodzenia się od rozpraszaczy i sytuacji, które dosłownie odciągają Waszą uwagę od Waszych celów i pragnień. 9 buław w ogóle przedstawia taką wojowniczkę, która rzeczywiście ciężko pracuje i 9 buław jest już bardzo bliska 10, czyli tej pełni. Więc słuchajcie, jest nad czym rzeczywiście pracować i tutaj naprawdę cierpliwość Wam się przyda i też takie zmiana perspektywy, czyli nie myślicie cały czas tylko i wyłącznie, słuchajcie, o tym celu, ale też w ogóle staracie się cieszyć z drogi, którą do tego celu rzeczywiście macie. To na przykład też a propos osób, które na przykład uczą się. Starajcie się gdzieś wyciągnąć coś dobrego z tej nauki. To, że się relaksujecie, możecie skupić, organizm się wycisza i tak dalej, i tak dalej. Też bym w ogóle powiedział, że jest odgradzanie się od pewnej osoby, która trzyma Was w niepewności i w takiej sytuacji, w której cały czas oczekujecie, że albo się odezwie, albo coś się zmieni, albo coś naprawi. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi 7 mieczy i jest to taki złodziej lub oszust pod osłoną nocy uciekający z łupami i ta karta sugeruje, że ktoś Was nie oszuka lub Wy nie pozwolicie siebie oszukać rzeczywiście, więc przed taką osobą rzeczywiście się odgradzacie. To też jest do osób, które nagle spotkają na swojej drodze kogoś, kto super ofertę kredytu na przykład zaproponuje albo kupna działki, czegokolwiek. Może się okazać, że Wam chce sprzedać bubel, ale Wy gdzieś tutaj w porę się ogarniecie.
No tu jest właśnie też informacja, że należałoby unikać rozpraszaczy i jesteście bliżej, aniżeli myślicie osiągnięcia jakiegoś celu. Piszcie, jakie macie cele. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako dwójka mieczy i jest to taka zamknięta postawa, znowu. Tutaj kobieta broni do siebie dostępu 2 mieczami i dosłownie ona wie, z czego ma zrezygnować, żeby gdzieś inaczej. Wie, z czego ma zrezygnować, a za co się ma, że tak powiem, zabrać. Czyli tutaj rzeczywiście brak drogi na skróty, tu jest systematyczność, tutaj jest też informacja, że słuchajcie, dla osób, które na przykład marzą o tym, żeby mieć karierę na przykład jako dyrektor. Wow, ale wymyśliłem. No to tutaj z takiego marzenia i myśleń, że nigdy wam się to nie uda, bo nie macie znajomości, po prostu przechodzicie w czyny i tutaj gdzieś zdobywacie doświadczenie, wykształcenie i tak dalej i wiecie, że swoją ciężką pracą do tej pozycji dojdziecie. Tak też właśnie przyszłościowo trzeba pomyśleć a propos tej drogi do celu. Słuchajcie, dwójka mieczy też mówi, że zupełnie stosujecie dystans lub focha do osoby, która ostatnio też przekraczała wasze granice lub w ogóle była niepewność w związku z nią, z tą relacją. Zobaczcie, w Radzie jest karta Słońca i Słońce przedstawia takie małe dzieciątko na polu słoneczników. Karta sugeruje radość, sukces, nowy początek. I teraz tak, po pierwsze, żeby rzeczywiście efektywnie pracować lub starać się o coś, czasami trzeba jasne przerwy. Przerwy, która nie musi być jakoś bardzo długa, może być codziennie na przykład po pół godziny lub godzinie, na spacer, na wyciszenie, na pobawienie się z psem, z dziećmi, cokolwiek. Ta karta mówi, żeby nie fiksować się tylko i wyłącznie na jednym w tym tygodniu, bo po prostu będzie za dużo stresu. Czego nie robić, czego unikać? 9 mieczy, czyli właśnie słuchajcie, chomik w głowie, który nie może wystopować, szukanie dziury w całym, takie słuchajcie, wymyślanie sobie problemów i mętlik w głowie. Również a propos tego, czy podołam, czy nie podołam. Troszeczkę mi to autosabotażem zalatuje, ale to też jest informacja, słuchajcie, żeby wysypiać się i regularnie, dobrze, pełnowartościowo odżywiać, bo tutaj możecie rzeczywiście mieć bardzo intensywny czas i zapominacie o sobie. Wszystkiego na. Teraz barany. Witam Was na czytaniu tygodniowym i sprawdźmy dla Was ogólną energię. Bardzo barania karta. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Och, pięknie. Karta kokoszenia i upojnych chwil w otoczeniu bliskich. Co odchodzi do przeszłości? Ciężka praca. To tak jakby się Wam udało coś osiągnąć takim mniejszym nakładem pracy, ale też słuchajcie, dobry czas na urlopy, na jakieś dodatkowe wolne, zaległe może. Jak Wy się przedstawiacie? No pięknie, naprawdę super czytanie i bardzo dużo Waszej energii, mnóstwo kart związanych z baranem, lwem, strzelcem. Rada dla Was.
i czego raczej nie robić, czego unikać w tym tygodniu. No nieźle. Nie momento, niech na sobie tylko zwilże usto. Kielichy, buławy. Dużo świętowania też, słuchajcie. Dobry czas na uroczystości rodzinne na przykład. Podpisywanie umów, świętowanie jakiegoś zwycięstwa. Zobaczcie, właśnie z przełożenia jest dla Was trójka kielichów. Karta radości, zabawy, na pewno jakiegoś świętowania właśnie w gronie osób, które znacie, lubicie, kochacie, szanujecie. No słuchajcie, może jakieś chrzciny, może jakieś tam wesela i tak dalej, ale w ogóle ta karta mówi o dobrym nastroju i o tym, że otaczacie się osobami, w których towarzystwie dobrze się czujecie. Pogodny tydzień, bardzo dobrze. A jak jest już co świętować, to już w ogóle. Słuchajcie, w ogólnej energii jest dla Was szóstka buław, czyli karta triumfu, zwycięstwa i świętowania. No zobaczcie, już kolejna karta. Ja bym powiedział, że tak, no najprawdopodobniej w tym tygodniu uda Wam się coś wynegocjować, podpisać niezłą umowę. W ogóle gdzieś czujecie przypływ sił i to, że kurczę, panujecie nad swoim życiem, czy tam nad swoimi emocjami i gdzieś w tym miejscu, w którym jesteście, doszliście swoją ciężką pracą i bardzo jesteście z tego powodu dumni. Super energia. Szóstka buław też by sugerowała to, że macie poczucie zwycięstwa, dlatego że otaczacie się osobami, które są dla Was po prostu ważne. To jest zwłaszcza też przekaz dla osób, które dawno nie widziały się z rodziną bądź z przyjaciółmi i na przykład w tym tygodniu ze względu na urlop lub jakąś uroczystość ten kontakt jest. Bo zobaczcie, przychodzi do Was przepiękna dziesiątka kielichów, karta kokoszenia i spędzania ze sobą upojnych chwil. Słuchajcie, no tutaj akurat jest przedstawiona para syren, ale to może być też karta właśnie przyjaciół, rodziny, w ogóle szczęścia i zadowolenia. I ja bym powiedział, że właśnie to szczęście i ten triumf właściwie dają Wam po prostu kontakty i taki czas spędzony z osobami, które kochacie i które kochają Was. Bardzo ładna energia. Ja bym w ogóle powiedział, że nie widzę tutaj ciąży, ale widzę, że razem wspólnie z rodziną coś świętujecie. Być może Wasz nowy początek, być może ktoś na przykład zaczyna nową pracę, a jest to okupione jakąś przerwą wcześniej lub urlopem, który spędzacie z najbliższymi. I można wspólnie się pobawić. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi 8 monet, która przedstawia kowala, takiego Hefajstosa prawie. I słuchajcie, jest to karta pracy, starania się, takich wyzwań zawodowych, rozwoju itd. Ale ona odchodzi do przeszłości i nie mówię, że tutaj nie będzie wyzwań zawodowych, ale być może, że takim mniejszym nakładem, mniejszą koniecznością spożycia mniejszej ilości energii jesteście w stanie rzeczywiście do tego triumfu dojść, czyli może nie trzeba jakoś bardzo dużo negocjować, może ktoś zmięknie po prostu, jeśli chodzi o pieniądze. Być może tutaj rzeczywiście pracy jest mniej, obowiązków jest mniej, dlatego że macie urlop, na przykład. Tutaj też tak czuję, że ktoś może czuć się doceniony ze względu na warunki pracy albo jakąś umowę, bo to słuchajcie, nie wszyscy pracują, tak? Niektórzy się też uczą, więc może chodzić o wyniki na przykład jakichś swoich starań. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako król buław. Fantastycznie, bo król buław to przedstawiciel trygonu ognia, czyli baran, lew, strzelec. Jesteście w swojej energii. Król buław jest pewny siebie, ogarnięty, zadowolony, umie delegować tutaj zadania i rzeczywiście czuje się osobą na miejscu. Umie też oczywiście siebie docenić, no i te swoje
osiągnięcia, tą swoją ciężką pracę, która właśnie go doprowadziła do miejsca, w którym jest. Fantastycznie. Tutaj bym też w ogóle powiedział, że w kontaktach z rodziną, czy tam w ogóle z bliskimi, czujecie się jako jakiś wzór, autorytet, osoba, która jest szanowana i nie chodzi o jakieś wywyższanie się czy narcyzm, tylko po prostu czujecie się docenieni przez bliskich. Zobaczcie, w Radzie jest dwójka mieczy, a dwójka mieczy mogłaby mówić o, tutaj w tym przypadku, stawianiu granic, odcinaniu się i też słuchajcie, ta karta nie sugeruje negocjacji, ale dla mnie jest tutaj taki przekaz, że jeśli odpowiednio powalczycie i pokażecie swoją asertywność i swoją pewność siebie, ale też doświadczenie, jeśli będziecie umieli się tutaj sprzedać, to naprawdę możecie dużo zyskać, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś właśnie umowy, nową pracę, rozliczenia, czy coś na tej zasadzie. Ta karta mówi, żeby tak pokazać, słuchajcie, granice, ale też sprowadzić kogoś na ziemię, jeśli chodzi o waszą rodzinę lub bliskich. Bo ktoś może za bardzo odpływać i może to być bliźnięta waga wodnik, trygon ognia, a wy tutaj właśnie macie jako jakiś autorytet się pokazać. Czego nie robić, czego unikać. I zobaczcie, jest to rycerz monet, który pilnuje monet i skarbu na dworze. I o co chodzi? Żeby pilnować swoich pieniędzy i w ogóle o nie powalczyć. Ale to jakby bez sensu, bo już wcześniej o tym powiedziałem. Słuchajcie, być może też chodzi o to, żeby nie umniejszać sobie, ale nie sądzę, że wy to robicie, nie umniejszać sobie w momencie, kiedy ktoś was uznaje za autorytet. Po prostu pozwolić innym docenić siebie. Czy coś jeszcze? Nie, chyba tyle. Stać przy swoim, bo rzeczywiście ktoś może odpływać w waszym otoczeniu, a nawet tego nie zauważa. Wszystkiego na. Teraz byki. Witam was na czytaniu tygodniowym i sprawdźmy, jaka będzie ogólna energia na ten czas. Co do was przychodzi, co się pojawia? No dobrze, jakaś radość związana ze stabilizacją oraz z ilością monet, które tutaj idą w waszą stronę. Co odchodzi do przeszłości? Sprawiedliwości stanie się zadość. O, jak wy się przedstawiacie? Osoba, która umie dyplomatycznie mówić, rozmawiać, ubiegać się o swoje. Rada dla was. Kolejna królowa. No dobrze, byki. Czego nie robić, czego unikać? Ale wam się pokazały silne karty. Bardzo mocne kobiety tutaj się pokazały, aż 4. No dobra, 3. Jeśli mówimy, że sprawiedliwość jest kobietą, to 4. I zobaczcie, jest kapłanka, królowa monet oraz królowa mieczy. Świetne czytanie, zwłaszcza dla osób, które
mają mieć jakieś rozmowy z przełożonymi lub w ogóle z ważnymi dla Was kobietami, może z rodziny na przykład. Tak bym powiedział. Zobaczcie, z przełożenia ta kapłanka z dojrzałymi granatami w tle. Ona jest w ogóle przedstawicielką trygonu ziemi, raczej panna, ale też może być byk lub koziorożec, więc super, jesteście w swojej energii. Kapłanka jest osobą mądrą, która umie wykorzystać swoją wiedzę, która wie, czego chce, a czego nie chce i nie obawia się o tym gdzieś mówić. Ludzie czują do niej respekt ze względu właśnie na to, jak ona się ze sobą czuje, ze względu na jej wiedzę, doświadczenie. I tak, po prostu, to jesteście wy. W ogóle trzeba używać intuicji w tym tygodniu i takiego daru przemawiania, może nawet, wiecie co, chciałem powiedzieć, że przekonywania, ale może niekoniecznie. Trzeba umieć się sprzedać. O to mi chodziło. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was rycerz kielichów na delfinie i rycerz kielichów też tutaj, słuchajcie, sugeruje radość i zadowolenie. No bo tak, rycerz kielichów wznosi kielich do góry, delfin raczej zadowolony i w ogóle powiedziałbym, że jest okazja, jest właściwie powód do tego, żeby ten kielich wznieść. Ale w ogóle powiedziałbym, że będzie to raczej radosny tydzień, w którym sprawy, inaczej, bo się zagubiłem. Będzie to radosny tydzień i w tym tygodniu sprawy, w których czuliście, że Was ktoś lekceważy, albo na przykład nieodpowiednio wynagradza lub traktuje, tutaj one będą załatwione, te sprawy. Ale nie przez kogoś, tylko przez Was. Zobaczcie, przychodzi do Was 10 monet, jedna z moich ulubionych kart w tej talii. Tutaj są piękne malwy, które kojarzą mi się z dzieciństwem, między innymi. I 10 monet to jest stabilizacja i komfort, jeśli chodzi o życie, jeśli chodzi o pieniądze i sprawy zawodowe. Więc powiedziałbym, że przychodzi do Was coś naprawdę korzystnego, jeśli chodzi o wynagrodzenie czy sprawy zawodowe. Jeśli oczywiście odpowiednio to rozegracie. Trzeba rozmawiać, trzeba negocjować, ale też słuchajcie, 10 monet to karta rodziny i powiedziałbym, że czujecie radość, dlatego że jest jakieś porozumienie z ważną kobietą z Waszej rodziny, z którą być może ostatnio nie było kontaktu. Tak bym gdzieś zasugerował, bo ta kapłanka mogłaby mówić o czymś ukrytym, o jakiejś intrydze. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta sprawiedliwości z kolei i to by była informacja, że sprawiedliwości stanie się zadość. Czyli jeśli rzeczywiście będziecie próbować rozmawiać o sprawach sądowych, o dokumentach, o rozliczeniach, to gdzieś uda Wam się to ogarnąć, co już pewnie powiedziałem ze 3 razy. Ale też bym zasugerował, że nie ma tutaj, słuchajcie, konieczności walki o coś. Po prostu, to tak jakbyście, jakby to zasugerować, wypadałoby o czymś porozmawiać, ale nie trzeba o to jakoś bardzo walczyć, dlatego że rzeczywiście to Wam się gdzieś należy. Czy wynagrodzenie, czy szacunek. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako przepiękna królowa mieczy, która mogłaby przedstawiać trygon powietrza, czyli bliźnięta wagę lub wodnika. Może gdzieś dookoła tego trygonu jest to czytanie, ale królowa mieczy jest taka bardzo silna, ona jest zdystansowana, nie pokazuje swoich emocji tak bardzo, co nie znaczy, że jest zamknięta jakoś strasznie. Ona wie, jak rozmawiać, kiedy się odzywać, umie innych słuchać i jest właśnie uznawana za taki, też autorytet, bym powiedział. I tutaj wymieniłem Wasze cechy. Też powiedziałbym, że z autorytetami jakieś rozmowy, które już się odbyły albo odbędą w tym tygodniu, raczej będą owocne. Wybaczcie, pardonsik, właśnie za to wziąłem łyka. W Radzie jest królowa monet
też cudna w tej talii, bardzo ją lubię, bo ona tutaj, zobaczcie, wskazuje na siebie jako na skarb, wcale nie na swoją kolię. I mówi tak, ta karta: jestem zdrową egoistką, umiem gdzieś zaznaczać swoje granice i potrzeby, ale przy okazji jestem gdzieś też empatyczna i umiem zrozumieć innych. Tutaj w Radzie jest, żeby postępować w zgodzie ze sobą, bo Królowa Monet to jest w ogóle przedstawicielka trygonu Ziemi, czyli byk, panna i koziorożec. Królowa Monet też może być matką, albo w ogóle osobą, która spodziewa się dziecka. I no nie wiem, czemu macie to w Radzie. Być może trzeba z kimś porozmawiać, albo komuś pomóc, bo ktoś już na przykład traci nadzieję, a wy macie takie uziemienie i taki autorytet w sobie. Podobnie jak barany chyba. Czego nie robić, czego unikać, i jest to karta dwójki mieczy. Karta focha, karta zamykania się na drugą osobę i też jej potrzeby. No powiedziałbym tak, nie iść w jakąś skrajność i nie przyjmować sobie postawy takiej super, hiper, ultra, turbo królowej mieczy, że ja tutaj teraz wszystkich po prostu, no nie wiem, zamykam się, nie słucham, tylko o sobie myślę, jestem zimna, bo nie chcę, żeby mnie ktoś zranił, tylko gdzieś właśnie, żeby ta Królowa Monet to balansowała, czyli ta empatia, zdrowy egoizm. Dwójka mieczy też mówi, żeby co? Nie obawiać się zaznaczać granic, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o pieniądze i o kontrakty. No byki, wszystkiego dobrego. Teraz bliźnięta. Witam Was na tygodniówce i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas. Oj, zadzieje się. Co do Was przychodzi, co się pojawia? No słuchajcie, aura konfliktu lub rywalizacji tutaj wisi w powietrzu. Gęstym zresztą. Co odchodzi do przyszłości? Być może ktoś zbyt mocno ingeruje w Wasze decyzje, być może ktoś za bardzo wchodzi z buciorami w Wasze życie i tutaj gdzieś ta jakby miarka się przebrała. Jak Wy się przedstawiacie? A to tylko jest z tym związane, że na przykład nie ustawiacie granic na bieżąco. Po prostu się gdzieś może nawarstwić. No słuchajcie, tutaj akurat bardzo dziwne, bo jednak wychodzi na to, że umiecie zachować cierpliwość. Rada dla Was. Albo jesteście głosem rozsądku też dla osób, które chcą tutaj bardzo takie decyzje podejmować pod wpływem chwili. A propos zwolnienia się, wyprowadzki, przeprowadzki. Czego raczej nie robić, czego unikać. No, słuchajcie, dosyć wyzwaniowe czytanie. W razie, jeśli to nie będzie z Wami rezonowało, to sprawdzajcie czytania dla swoich ascendentów. I teraz tak, może to być czytanie na uczucia, nie musi. Bo zobaczcie, z przełożenia jest trójka mieczy, która gdzieś mogłaby sugerować złamane serce albo w ogóle jakiś zawód, nie tylko miłosny. Może jakieś rozżalenie, albo też w ogóle Wam coś leży na sercu, na duszy.
I teraz jest czas, żeby o tym powiedzieć. Trójka mieczy mówi o tym, że jesteście osobami wrażliwymi w tym tygodniu. I wypadałoby, nie mówię, że zawsze nie jesteście, ale w tym tygodniu już w ogóle, wypadałoby szczególnie o siebie dbać, miło się do siebie odzywać, przestać krytykować, robić sobie przyjemności. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta wieży, a wieża mówi o czymś nieuchronnym, o czymś niespodziewanym, o zawaleniu się jakiejś właśnie tej wieży, która była zbudowana na niesolidnych fundamentach. Więc co? Będzie jakaś kłótnia, albo będzie jakieś rozstanie, ale nie sądzę, że tutaj rzeczywiście chodzi o parę. No słuchajcie, umówmy się, jeśli w waszych związkach jest dobrze, no to nie jest czytanie do was, ale powiedziałbym tak, otoczenie jest bardzo buńczuczne i łatwo zranić osoby, które są dookoła was, zwłaszcza z osobami, z którymi pracujecie. Wieża sugeruje, że tutaj dużo wyzwań na was czeka i w tym tygodniu trzeba szczególnie dbać też o swój wysiłek fizyczny, bo mogą być kontuzje, jeśli na przykład za dużo pracujecie bez odpoczynku albo bez rozgrzewki idziecie po prostu na jakieś ćwiczenia. Dbać o siebie fizycznie i psychicznie, po prostu. Zobaczcie, przychodzi do was karta piątki buław. I piątka buław to karta rywalizacji albo konfliktu. No i słuchajcie, no nie ukrywam, że ten tydzień może być konfliktowy. W ogóle no otoczenie jest takie rozbuchane, że tak powiem. I ta piątka buław też mówi o tym, że dużo się będzie działo. Tutaj mam wrażenie, że niespodziewane zmiany planów, szybko trzeba reagować, szybko zmieniać plany, pod wpływem, słuchajcie, stresu nawet. No tutaj rzeczywiście będzie się paliło. Między innymi dlatego sugerowałem, żeby o siebie bardziej dbać. Może unikać jakiejś tam nadmiernej ilości picia kawy, jakiegoś tam, wiecie, trunków, czy napojów wyskokowych, czy czegokolwiek, bo to gdzieś was będzie nakręcało. A wy w tym tygodniu potrzebujecie raczej ukojenia, bo otoczenie już jest wystarczająco nakręcone. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi 9 monet i jest to karta samowystarczalności, poczucia, że jesteście bezpiecznie u siebie w domku, w swojej strefie komfortu i nie trzeba się gdzieś z niej wychylać. No, ta karta odchodzi do przeszłości, więc informacja jest taka, że właśnie najprawdopodobniej wiele razy w tym tygodniu będzie trzeba tak jakby postąpić inaczej aniżeli do tej pory. Nawet nie to, że nie w zgodzie ze sobą, ale gdzieś tak właśnie wychodząc ze strefy komfortu, spontanicznie, no wyzwaniowo dosyć. Natomiast ta karta też mówi o tym, że ktoś może przekracza wasze granice i jeśli nie rozmawiacie o tym na bieżąco, to może wam się po prostu ulać, że tak powiem, bo być może ta osoba nawet nie wie, że wam coś przeszkadza albo udaje. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako 7 monet, a 7 monet to karta oczekiwania, spokoju, planowania i bardzo dobrze, bo gdzieś wychodzi na to, że wy, no, mając ten cały chaos dookoła, jesteście osobami opanowanymi, które gdzieś wolą na przykład wycofać się, wziąć kilka oddechów, może nawet iść na spacer, zastanowić się i po prostu zmienić plan. A nie gdzieś tutaj emocjonalnie pod wpływem stresu reagować. Okej, może stres będzie, ale no, umiecie sobie z nim radzić i to dobrze. 7 monet też tutaj sugeruje, że co? Może zwlekacie za bardzo z wypowiedzeniem tego, co wam leży na sercu. I teraz trzeba będzie to zacząć robić stopniowo, bo jak wybuchniecie, to dopiero będzie imba. Zobaczcie, w Radzie jest Królowa Monet, a Królowa Monet to przedstawicielka Trygonu Ziemi. Byk, Panna lub Koziorożec. Może gdzieś dookoła tego Trygonu jest właśnie to czytanie.
Może rzeczywiście z kimś spod tych znaków trzeba porozmawiać. Ale słuchajcie, królowa monet to zdrowa egoistka, która myśli o sobie na pierwszym miejscu i nie ma to nic wspólnego z narcyzmem, a raczej z takim szanowaniem po prostu siebie i też w sumie świadomości, że inni też mają swoje granice. No tutaj gdzieś, słuchajcie, siebie na pierwszym miejscu, w tym tygodniu zwłaszcza. Nie zapominać o swoich potrzebach, również fizycznych, mentalnych, jakichkolwiek. Czego nie robić, czego unikać? Dwójka buław. Słuchajcie, jest to karta rozdroża, ale też takiej niepewności. I ja bym powiedział, że unikać wahania się i unikać osób, które sprawiają, że w waszym życiu jest niestabilnie. Nie mówię, żeby tutaj wyrzucać z dnia na dzień je ze swojego życia, ale żeby gdzieś próbować pracować nad takimi relacjami. Dwójka buław też mówi, żeby nie unikać nic nie robienia w tym tygodniu, na przykład po pracy, siedząc, spacerując, nic nie myśląc, po prostu wszystkiego na nie. Teraz raki. Witam Was na czytaniu tygodniowym i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Troszeczkę nostalgicznie, ale to zaraz. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, niedawno na kanale pojawiły się czytania, co pojawi się do końca roku oraz co pojawi się do końca roku w miłości oraz czytania na sierpień, więc tam może będzie coś więcej dla Was. Co odchodzi do przeszłości? Momento. O coż tutaj może chodzić? Jaka będzie, a nie rada nie, jak Wy się przedstawiacie w tej sytuacji? Raczej dobrze. Rada dla Was. Jeszcze, słuchajcie, nie wiem, o co tutaj chodzi. Wydaje mi się, że jest podczepienie się pod energię z poprzednich dni lub tygodni. No bo te czytania mogą rezonować na chwilę przed i na chwilę po również. Czego nie robić, czego unikać? A, już chyba wiem. Albo ktoś bardzo się stara, próbuje, chce wybaczenia. Albo w momencie, w którym gdzieś jest już utrata nadziei, jednak przychodzi rozwiązanie. Tak tutaj to powiedziałem troszeczkę filozoficznie. Chyba troszeczkę. Dobrze. Zobaczcie, z przełożenia jest rycerz buław na nosorożcu. Karta, która przedstawia trygon ognia. Przedstawiciela barana, lwa lub strzelca. W ogóle tutaj może chodzić o osobę, która jest wybuchowa, która momentami jest troszeczkę apodyktyczna, która lubi swoje 3 grosze dorzucić, nawet jak jest niepytana. Wydaje mi się, że tutaj może był wcześniej konflikt, albo było z Waszej strony bardzo dużo starań włożonych w coś i gdzieś nie było widać tego rezultatów. Po prostu, tak bym powiedział. Jest walka, jest tutaj ciężka praca, ale nie widać tego awansu, nie widać pomocy rzeczywiście w postaci nowych pracowników, albo jeszcze nie widać jakichś efektów ćwiczeń, diety, cokolwiek. I tutaj zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was 5 kielichów, która przedstawia taką syrenę skupiającą się na
w 3 rozlanych kielichach i ona nie zauważa potencjału 2 pełnych, które są przed nią. I chodzi tutaj o to, że rzeczywiście skupiacie się na tym, na czym nie trzeba. Czyli na przykład na tym, że coś idzie za wolno, albo w ogóle już myślicie tylko o celu, zapominając o drodze do niego, że ona też może być, że tak powiem, przyjemna. Tutaj bym powiedział, że być może z przeszłości wraca jakiś żal, albo totalnie pewna osoba. I nie musi być to relacja romantyczna, ale ta osoba gdzieś chce się pogodzić. Też bym znowu powiedział, że tutaj ten tydzień może być troszeczkę nostalgiczny, ale gdzieś mam wrażenie, że w porę się z tego wykaraskacie. A wiecie też dlaczego? Bo przychodzi do Was karta kochanków, czyli karta bliźniąt. Tutaj motocykl bardzo przygazował. Karta bliźniąt albo, słuchajcie, raka lub ryb. Ale ta karta mówi, nie tylko o kochankach. Przede wszystkim mówi o pogodzeniu się 2 stron. O jakiejś unii lubelskiej. O jakiejś, słuchajcie, przypieczętowaniu czegoś. O zgodzie. O podjęciu decyzji o współpracy. I wydaje mi się, że to też może być, słuchajcie, informacja, że Wy się godzicie, że Wy się umiecie pogodzić z czymś, z jakąś utratą, z jakąś stratą. Być może z tym, że dobra, ciężko pracuję, gdzieś to nie przynosi rezultatów, dobra, ja już odpuszczam i godzę się z tym, że już nic z tego nie będzie. Ale wydaje mi się, że właśnie w takiej chwili, jak już sobie coś odpuścicie, to właśnie to nadejdzie, bo zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Wisielca. Wisielec mówi o zastoju, o marazmie. Jest to bardzo mało dynamiczna karta. On sobie tutaj wisi i myśli, a może nawet nie myśli, tylko nic nie robi. I to odchodzi do przeszłości, więc wyjście z marazmu, wyjście z nostalgicznej energii. W ogóle jesteście w stanie spojrzeć na kogoś z innej perspektywy, bo głupiec też o tym mówi. I umiecie kogoś empatycznie zrozumieć i dzięki temu jest Wam łatwiej wybaczyć poprzez właśnie zrozumienie kogoś. Wiecie, jesteśmy tylko albo aż ludźmi i też popełniamy błędy. Oczywiście nie mówię o wybaczaniu i dawaniu szansy osobom, które stale po prostu Was krzywdzą, ale jeśli ktoś rzeczywiście czuje skruchę i okazuje chęć zmiany, pogodzenia się, to dlaczego nie? Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako 4 buław i fantastycznie. Dlatego, że 4 buław mówi o stabilizacji, o komforcie. Wiadomo, gdzieś jak tutaj krzesło, przynajmniej to tradycyjnie ma 4 nogi, tak możemy mówić tutaj o komforcie. Zwłaszcza w połączeniu z kartą kochanków, ja bym powiedział, że tutaj jesteście w stanie podpisać ważną, owocną umowę, zawrzeć jakiś rozejm, jakiś pakt ku Waszej uciesze, dlatego że być może do tej pory, tak jak już wcześniej mówiłem, był marazm oraz brak wiary w to, że to się wydarzy i odpuszczenie. Tutaj w ogóle zobaczcie, ta 4 buław przedstawia 2 osoby, które są na jakiejś uroczystości, być może ślubnej rzeczywiście. Czy komuś się zdarzy zaproszenie na taką uroczystość? Może. Ale w każdym razie na pewno tutaj karty mówią, że coś prowadzi do pokoju, paktu i rozejmu. W Radzie, zobaczcie, jest dla Was karta śmierci, którą bardzo lubię, bo ona sugeruje odrodzenie i transformację. I tutaj w Radzie byłoby rzeczywiście, żeby odpuścić, żeby pozwolić jakiejś relacji na nowo wybrzmieć, żeby dać komuś szansę. Nie musi to być wcale, słuchajcie, relacja romantyczna. Może ktoś z rodziny, słuchajcie, bardzo chce mieć z Wami kontakt. A może Wy się zastanawiacie, czy odezwać się do jakiejś babci czy cioci, z którą nie było kontaktu przez parę lat. Rada jest taka, żeby to zrobić, żeby spróbować i też spróbować zrozumieć innych. Czego nie robić, czego unikać. Zobaczcie, jest to karta Asa Mieczy. I powiedziałbym tak, nie odcinać się inaczej, nie unikać odcinania się od przyszłości,
i od tego, co złe. Dać kredyt zaufania sobie i innym, jakimś tam relacjom, które rzeczywiście mają powracać. No, tak bym powiedział. I jeszcze jest jedna rzecz. W ogóle w momencie, gdy odpuścicie sobie coś, wtedy to akurat niespodziewanie przyjdzie. I słuchajcie, nie rzucam słów na wiatr, bo mi się tak już wiele razy zdarzyło. Chociaż, no, zdarzyło się. Nie wiem, jak to się dzieje. Ale as mieczy. Też słuchajcie, nie obawiać się szukać nowych rozwiązań. To też a propos wychodzenia ze strefy komfortu. Wszystkiego naj. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję Wam za uwagę i oczywiście życzę fantastycznego tygodnia. Sprawdzajcie czytania na sierpień, które są już na moim kanale. Tutaj gdzieś te wszystkie czytania podlinkuję, więc sprawdzajcie. Subskrybujcie też kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo pomoże mi to w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.